Dzień dobry, serdecznie witam. Zastanówmy się dzisiaj wspólnie, czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne po to, żeby nimi ładować samochód elektryczny. Czy ten prąd faktycznie jest tani i czy nam się opłaci ta inwestycja, czy jednak lepiej korzystać z prądu sieciowego w domu. Zapraszam na odcinek. Policzmy to sobie. Załóżmy, że rocznie przejeżdżasz 15 000 kilometrów. To jest dość duża ilość jak na elektryka, nawet załóżmy 20 000 kilometrów. Średnio samochód elektryczny spala nam 15 kWh na 100 km. Czyli jeżeli pomnożymy ten dystans 20 000 km razy spalanie, wychodzi nam 3000 kWh. Tyle energii rocznie potrzebuje Twój samochód. Jeżeli te 3000 kWh pobierzesz z gniazdka elektrycznego w domu, w normalnej taryfie G11, gdzie 1 kWh kosztuje 65 groszy, wydasz niecałe 2000 zł. Ale możesz korzystać z prądu w nocy w taryfie G12W, gdzie nocna taryfa kosztuje 28 groszy. Wtedy rocznie wydasz tylko 820 zł na prąd. Ile trzeba nam paneli? Żeby mieć produkcję roczną 3000 kWh, potrzebujemy 3,75 kWp, zważywszy, że 1 kWp kosztuje 4500 zł, musimy na własną instalację fotowoltaiczną wydać 16 875 zł. Od tego możemy odjąć 5000 zł w ramach programu Mój Prąd, czyli w sumie inwestycja wynosi 11 875 zł. Ile trwa zwrot z tej inwestycji? Jeżeli będziemy korzystali z taryfy G11, to 6 lat, ale jeżeli będziemy mogli ładować samochód w taryfie G12, czyli nocą, to zwrot inwestycji wyniesie aż 14 lat. Możecie powiedzieć, że opłaca się mieć fotowoltaikę też dlatego, żeby zasilać mieszkanie tym prądem, darmowym prądem, ale tutaj policzyliśmy sobie koszty instalacji fotowoltaicznej, która wystarczy nam tylko do zasilania samochodu i nie będziemy mieli z tego tytułu ani grama więcej energii elektrycznej. Czyli możemy zrobić większą instalację fotowoltaiczną na dom. Pytanie, czy w tej większej instalacji fotowoltaicznej uwzględnić potrzeby samochodu? Najczęstszym błędem jest budowanie dużej instalacji fotowoltaicznej, takiej o mocy do 10 kW piku. Wydajemy na nią 40-50 tysięcy złotych i mamy dużą nadwyżkę energii elektrycznej. Zużywamy dużo mniej prądu niż go produkujemy. I wtedy zastanawiamy się, jak rozsądnie zużyć posiadaną już nadwyżkę. Okazuje się, że samochód elektryczny dużo tego prądu nam nie zużyje i inwestujemy w ogrzewanie, czyli w pompę ciepła. Wydajemy kolejne 30 tysięcy tylko po to, żeby rozsądnie wykorzystać nadwyżkę energii, żeby nie przepadła. To jest właśnie negatywny sposób postępowania. Policzcie sobie Państwo najpierw, ile potrzebujecie prądu, ile za niego płacicie, czy tak jak w przypadku samochodu elektrycznego możemy ładować go w nocy w bardzo taniej taryfie i ile będzie nas to kosztowało rocznie, a dopiero potem zobaczcie, czy warto na ten cel kupić panele fotowoltaiczne. To tak jakbyśmy potrzebowali 100 litrów wody mineralnej rocznie i kupilibyśmy sobie domową rozlewnię wody mineralnej o wydajności 2000 litrów rocznie, ponieważ 1 litr będzie dużo tańszy niż ten kupiony w sklepie. Tak, ale w sklepie wydamy 100 zł rocznie na te 100 litrów, a tu wydamy 1000 zł na 2000 litrów. Z tego 1900 litrów nam się zmarnuje, chyba że znajdziemy rozsądny sposób, żeby je sąsiadom sprzedać lub coś z tym zrobić. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.